Dzień dobry. Moim gościem jest Danuta Amborska, kierownik działu wzornictwa w latach 2004-2019 w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec. Witam serdecznie Pani Danusiu. Witam. Chciałabym podpytać o parę kwestii, które tak naprawdę były Pani życiem zawodowym przez te kilkanaście lat, a pewnie i więcej, bo wiem, że Pani w zakładach ceramicznych po podjęciu pracy nie od razu trafiła do działu malarstwa. Proszę powiedzieć, jak to? Od razu trafiłam do działu wzornictwa, tak. Przez pewien czas byłam w dziale wzornictwa i przeniesiono mnie do Osłej, ponieważ tam była otwarta malarnia nowa i miałam tam zaczynać, ale byłam bardzo króciutko i wróciłam z powrotem do działu wzornictwa tutaj na Mostowej, bo zaczynałam na Mostowej. A proszę mi powiedzieć może jeszcze tak tytułem wstępu, bo Pani ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Tak. Jak to się stało, że to Bolesławiec stał się tym miejscem życia i pracy? Ponieważ mieszkałam, dom rodzinny mam w pobliżu, znałam Bolesławiec na tyle, wcześniej chodziłam tutaj do szkoły też. Tutaj w zasadzie w Bolesławcu dowiedziałam się o Wiśniczu i poszłam tam do szkoły, bo najpierw zaczynałam w szkole ceramicznej zawodowej tutaj w Bolesławcu. Ale jak się dowiedziałam o Wiśniczu, to poszłam tam. A proszę mi powiedzieć, czy to wykształcenie ono było tak mocno ukierunkowane na tą produkcję taką, jaką ona była w Bolesławcu, czy uczyliście się tam Państwo szerzej, nie wiem, różnych metod dekoracji, o różnych rodzajach ceramiki? O różnych szkliwach, robiliśmy sami szkliwa, toczyliśmy na kole golcarskim, robiliśmy formy. Projektowaliśmy kształty i dekoracje, więc wszystko to, które później było potrzebne. A czy w trakcie nauki na przykład na jakieś staże albo praktyki w zakładach oczywiście tutaj? Nie, byłam na zewnątrz? W Chodzieży i w kalkomanii. Czyli to też zupełnie inny świat, prawda? No, chciałam poznać troszkę inne techniki. W Chodzieży miałam swoje projekty, to tam musiałam zrobić sobie formy, odlać, udekorować. Takie zaliczenie było. A czy jak podjęła Pani pracę w wielkim zakładzie, tak, to czy to trzeba się było na nowo jakby uczyć tego zakładu, procesu produkcji? Czy to kierunkowe wykształcenie dawało takie podstawy, że już się Pani czuła tam pewnie? Znaczy, pewnie na początku to wiadomo, że nie za bardzo, bo wszystko nowe. Ale podstawy miałam, także technologię znałam, wszystko wiedziałam. Zresztą trafiłam do bardzo fajnych ludzi w dziale wzornictwa. A kto w tym czasie ten dział wzornictwa tworzył? Bo to były chyba jego początki, prawda? Mietek Kozłowski i Janeczka Kozłowska. Oni byli w tym dziale i ja do nich trafiłam. Ja zaczynałam od robienia okolicznościowych szablonów. No i nie tylko, bo też takie jabłka, gruszki, które eksportowaliśmy do dawnego NRD. A malatury? Kiedy weszły mniej więcej? To jest podobny okres, czy późniejszy? W różnych szkliwach już zaczęto robić w tych latach, to były lata 80. już. Takie malarstwo pędzelkiem głównie było wcześniej. Pędzelkiem i szkliwa. A w latach 90. dopiero stempelki. To jest powrót do historii. Czy potrafi Pani powiedzieć, może Pani ma jakieś przypuszczenia, skąd fenomen tej dekoracji stempelkowej? Bo wcześniej przecież te dekoracje były sposoby dekoracji bardziej różnorodne. Czy to chodzi o ten sposób powielania, że ktoś, kto stworzy dekorację, jest mu łatwiej przekazać jej wykonywanie innym osobom? Czy on po prostu się tak spodobał klientom, że zdominował produkcję? I powrót do historii, bo są wcześniejsze stemplowe dekoracje w muzeum. Oczywiście. Też są. To jest taki powrót i trafiamy, że tak powiem, w punkt. Zaczęło się robić powolutku
stempelki, te proste, powielanie takich co w muzeum, potem się swoje tworzyło, a teraz już można powiedzieć, że robimy koronkę wręcz. Tak, Potrafimy to jest to szaleństwo. zrobić, tak. I kolorów, i wzorów. I kolorów i wzorów. Kiedyś mało było kolorów. W tej chwili jest różnorodność. Kiedyś zieleń, brąz, kobalt. Ale to te też ma swój urok. Tak, bo to są podstawy tych podstawowych dekoracji, które są w muzeum i które znamy z książek, które mówią nam o historii, to z tego było. A czy pani pamięta może, albo może w ogóle pani nigdy nie liczyła, ile dekoracji pani zaprojektowała? Ojej. Trudne pytanie. Wiele osób odpowiada, że nie liczyło nigdy. Ja też ale to są nie. pewnie dziesiątki, setki, prawda? Są, tak. A czy jakiś przepis projektując wiedziała pani, że ona chwyci, mówiąc kolokwialnie? Czy jest jakieś takie złote zasady, których jak trzyma się projektant dekoracji i je wprowadzi w życie, to na pewno dekoracja będzie się cieszyła dużym powodzeniem? Powiem tak, w zasadzie to wszystkie dekoracje są do wzięcia, w jakimś sensie. Część idzie już, a te, które jeszcze muszą dojrzeć, bo są na przykład takie dekoracje, które będą ciekawe za rok. No proszę. I one są w takim jakby magazynie, gdzie czekają i jeszcze raz je pokazujemy i się okazuje, że teraz się to staje hitem, bo ktoś jeszcze nie dojrzał do dekoracji, które, że tak powiem, wyprzedzają ten czas. A czy na przykład jak projektowałyście panie dekoracje, czy to była, tak jak pani przed chwilą powiedziała, po części taka praca powiedzmy zbiorowa, czy to jednak jest praca dla indywidualistek, indywidualistów i każdy ma troszeczkę inny styl, inaczej patrzy na wzornictwo? Na pewno każdy ma inny styl, bo tak, ktoś lubi bardziej takie, jak my mówimy, techniczne, ktoś bardziej kwiatowe, ktoś bardziej drobniutkie, a ktoś duże. Jedna z pań właśnie preferuje duże kwiaty i w tym się lubuje i zawsze coś ciekawego wymyśli, a inna zrobi drobniutki, bo taka jest po prostu. Wszystko precyzyjnie, malutkie, drobniutkie, dobrane. Pani Danusiu, Też jest różny. troszkę zmieniając temat, bo pani nie tylko projektowała, wykonywała te dekoracje, ale również kształciła kolejne, no nie chcę powiedzieć pokolenia, ale kolejnych pracowników. Tak. Proszę mi powiedzieć, czy to osoby, które pod pani skrzydła trafiały, to często zostawały w zawodzie, czy to okazywało się w praktyce, że no nie jest to praca dla wszystkich? Nie jest to praca dla wszystkich, to prawda, ale niektórzy nie wiedzą, że mają ten dar. Jak to zrobić, żeby wyciągnąć, żeby pokazać? To widać od razu. Tak? Tak. Ktoś ma ten dryg, może mieć super wykształcenie, no ale nie ma tego drygu. No. Ktoś nie ma wykształcenia, ale dryg ma. Pani Danusiu, a proszę powiedzieć, jak pani teraz obserwuje, jak ta ceramika się zmienia, jak podbija świat. Czy jest duma, że to duży fragment to pani praca? Duma? Nie myślałam w ten sposób. Cieszyłam się, że komuś się to podoba i że dziewczyny mają pracę i że mają satysfakcję, że jednak to, co one wytworzą, to idzie w świat i że wiele ludzi zobaczy i że jak będzie pił kawę, to będzie, na przykład oglądamy w telewizji, w tych serialach, gdzie są wyroby, o, moja dekoracja, tak? I każdy tak właśnie myśli. Ktoś będzie pił sobie kawkę i pomyśli, jaką ładną dekorację kupiłam, ładny kubeczek mam, nie? I to jest taka satysfakcja dla dziewczyn. Cieszy na pewno. Oczywiście, że tak, no w tej chwili cykle wystaw prezentujących naszą kamionkę, chociażby w Norwegii, we Włoszech, w Austrii, ona naprawdę bardzo się podoba.
podoba. Mimo że no, każdy z krajów ma jakąś tam specyfikę ceramiki, jakąś kulturę stołu, to wszyscy jednogłośnie mówią, że ta ceramika jest i piękna, i jednocześnie bardzo dobra pod takim względem technologicznym, użytkowym. Pani Danusiu, jak Pani widzi dalszą karierę i rozwój ceramiki bolesławieckiej? Ja widzę jeszcze na wiele, wiele lat. Potencjał na wiele ogromny. lat, tak. Dlatego, że tutaj jest dużo pracy ręcznej, tak jak odlewanych jest dużo rzeczy i tylko mała część jest na półautomatach. Dlaczego porcelana tak się wykruszyła u nas? No bo jak tą z chodzieży Izę pamiętam od 100 lat i ona ciągle była taka sama i w tych samych dekoracjach. Tutaj dekoracja podnosi, bo o co chodzi? Oczy kupują. Wiadomo, że nie każdy wie od razu, czy to ergonomiczne, czy to jest dobrze się będzie brało, czy dobre łóżko, my to wszystko wiemy. Ale taki normalny klient powie, o, podoba mi się w te kwiatki, to sobie kupię talerzyk. Będzie pasowało. Tak, będzie mi pasowało. I teraz, jeżeli dekoracje są non-stop do zmiany, przecież to, co ja mówiłam, że zostaje w jakimś archiwum i pani przyjdzie po, załóżmy, 5 latach i powie, ja bym chciała tą dekorację jeszcze z dawien, taką mam część, a to mi się potłukło, to idzie wszystko odtworzyć. Tak? To jest wspaniałe. I to prawda. będzie bardzo długo funkcjonowało, bo też ktoś kupi komuś na prezent jakiś komplet, ktoś będzie dalej kompletował. To na koniec pytanie prywatne. Z jakiego kubeczka Pani pije kawę? Czy to jest patriotyzm lokalny i zawsze ceramika, kamionka nasza ceramika, bolesławiecka, tak? Kamionka Nie nasza, porcelana. Nie, absolutnie. Mi po prostu całe życie, ceramika to moje życie, więc trudno, żebym piła ze szklanki czy z alkoholka. Więc mam kubek oczywiście. Też się przyznaję, że ja również. Tak? Tak, No to oczywiście, miło. nie może być w Bolesławcu inaczej. Tak. Pani Danusiu, pięknie dziękuję za Ja rozmowę. dziękuję Bardzo bardzo. miło się rozmawiało. Bardzo dziękuję. Dziękuję.